Dzisiejszy odcinek rozpocznie się w skromnym miejscu, ale kluczowym dla nauki XV wieku, w obserwatorium Ulugh-Bega, wnuka osławionego Tamerlana, znakomitego matematyka i astronoma, który przegrywa walkę o władzę i ginie z rozkazu własnego syna. Zobaczycie również mauzoleum świętego Daniela, miejsce, gdzie spoczywają relikwie postaci ważnej zarówno dla chrześcijan, muzułmanów, jak i wyznawców judaizmu. Dowiecie się, jak Opatrzność wybrała tę lokalizację. A na koniec odwiedzimy nekropolię uważaną za jedną z najpiękniejszych na świecie. Ostatni dzień w Samarkandzie rozpoczynamy od obserwatorium Ulugh-Bega, znajdującego się na niewielkim wzgórzu oddalonym kilka kilometrów od ścisłego centrum Samarkandy. Miejsce wygląda spokojnie, niemal niepozornie, a jednak to tu Samarkanda w XV wieku była jednym z najważniejszych punktów na mapie światowej nauki. Nie handlu, nie wojen, nie pałacowych intryg, tylko matematyki i astronomii. Ulugh-Beg, wnuk Tamerlana, był władcą, ale nie politykiem i zdobywcą jak jego dziadek. Był człowiekiem, który chciał znać porządek wszechświata. I nie w sensie poetyckim, tylko liczbowym. Zapraszał uczonych, budował zespół, finansował badania. W czasach, gdy wielu władców liczyło łupy wojenne, on liczył gwiazdy. Najważniejszy element obiektu to nie budynek w klasycznym rozumieniu. To instrument, gigantyczny. Wyobraźcie sobie przyrząd do mierzenia położeń ciał niebieskich tak wielki, że jego część trzeba było opuścić pod ziemię, aby dało się go w ogóle utrzymać stabilnie i precyzyjnie. I właśnie dlatego do dziś najbardziej działa na wyobraźnię ta kamienna, podziemna konstrukcja, jakby fragment tajemniczego toru, po którym sunęły dane, a nie wagony. Tu nie oglądano nieba dla zachwytu, tu je przeliczano. Uczonych interesowała powtarzalność zjawisk, kąty, ruch, czas. Właśnie z takich obserwacji powstawały tablice astronomiczne i katalogi gwiazd. Coś, co w praktyce pozwalało orientować się w świecie, poprawiać rachubę czasu, porządkować wiedzę. Kiedy stoimy w miejscu takim jak to, łatwo wpaść w pułapkę współczesnej pychy. W tamtych realiach osiągnięcie dużej dokładności wymagało genialnego połączenia architektury, inżynierii, matematyki i cierpliwości. Tu nie było aplikacji, która wszystko liczy. Byli ludzie, którzy przez długie noce powtarzali pomiary, a potem w dzień zamieniali je w tabelę. Jedna pomyłka potrafiła zepsuć miesiące pracy. Kulminacją prac jego i współpracujących z nim uczonych była publikacja Żicz i Sultani, tablic astronomicznych zawierających m.in. katalog ponad 1000 gwiazd i najdokładniejszej mapy nieba, z której korzystali astronomowie jeszcze kilka wieków później. Niestety, Ulugh-Beg miał nieszczęście żyć w czasach, w których bardziej liczyła się siła i brutalność aniżeli wiedza. Po śmierci swojego ojca, Szachrucha, w timuryckim imperium zapanował chaos, a Ulugh-Beg nie zdołał przejąć i scentralizować władzy. Został ścięty z rozkazu własnego syna, a jego obserwatorium przestało być komukolwiek potrzebne i zostało zburzone. Ocalała tylko część podziemna. Do mauzoleum świętego Daniela mamy tylko 15 minut spacerem. Idziemy wzdłuż rzeczki, od której miło powiewa chłodem. Choć święty Daniel kojarzony jest głównie z judaizmem i chrześcijaństwem, to występuje również w islamie jako Daniel i jest czczony jako prorok i święty mąż. Stąd jego obecność w Samarkandzie. Nie będę przybliżał postaci tego świętego. Dociekliwi znajdą jego historię w sieci. Ja skupię się na obecności jego szczątków tutaj. Mówię szczątków, ponieważ grobów świętego Daniela jest co najmniej 6. Można więc założyć, że w każdym z nich
może znajdować się jakiś fragment jego pozostałości. Według lokalnej legendy Tamerlan sprowadził jego relikwie z Susy w Persji po to, żeby zapewnić Samarkandzie błogosławieństwo, ochronę i duchową rangę. Kiedy karawana z relikwiami zbliża się do Samarkandy, koń, który niesie najświętszy ładunek, staje jak wryty, jakby zwierzę wiedziało, że dalej iść nie wolno. Wtedy też koń uderza kopytem w ziemię i w tym miejscu niemal natychmiast z gleby przebija się woda. Źródełko tryska, a ludzie uznają to za znak. Tu relikwie mają spocząć, tu powstanie mauzoleum. Źródło zostaje, a z czasem zaczyna być traktowane jak woda błogosławiona i uzdrawiająca. Oddalamy się od źródła i po schodach wchodzimy na teren mauzoleum. Zaglądamy do wnętrza i widzimy sarkofag o długości około 18 metrów. Podobno dlatego, że szczątki świętego rosną co rok o 1 centymetr i co jakiś czas trzeba nagrobek powiększać. Nieopodal mauzoleum rośnie drzewo pistacjowe o wieku około 600 lat, traktowane przez pielgrzymów i odwiedzających jako drzewo szczególne, święte, miejsce intencji, próśb i symbolicznego kontaktu z błogosławieństwem sanktuarium. W pewnym okresie drzewo zaczęło usychać, ale podczas wizyty patriarchy moskiewskiego Aleksego II w Samarkandzie w 1996 roku drzewo zostało przez niego pobłogosławione i wówczas pistacja odżyła i ponownie zaczęła wypuszczać liście, co odczytano jako znak szczególnej łaski tego miejsca. Słyszymy jakiś delikatny zaśpiew. Siadamy przed mauzoleum i zostajemy jeszcze chwilę, wczuwając się w klimat tego miejsca. Do nekropolii Szachizinda mamy jakieś 2,5 kilometra. Decydujemy się na spacer. Wychodzimy od mauzoleum świętego Daniela. Spróbujemy piechotą się przedrzeć jakoś, niekoniecznie drogami, ale jakimiś ścieżkami do nekropolii Szachizinda. Po drodze spotykamy karawanę, a ja nie mogę się oprzeć. Idziemy wzdłuż żydowskiego cmentarza. Niestety cmentarz zamknięty. Przejść przez niego się nie da. Jak pytałem policjantów, podobno ze względu na jakiś ślub. Ślub na cmentarzu? Nie wiem, może najpierw czczą przodków, zanim się pobiorą. Na cmentarz żydowski wejść się nie udało, ale na uzbecki tak. Idąc uzbeckim cmentarzem będziemy mogli dojść do mauzoleum i nekropolii Szachizinda. Docieramy do Szachizinda, nekropolii, która nie wygląda jak cmentarz w naszym rozumieniu, tylko jak wąska ulica zbudowana z mauzoleów. Idzie się tu między portalami i kopułami, jakby przez korytarz zbudowany z pamięci. Najstarsze części pochodzą z okresu od XI do XII wieku, ale większość zachowanych grobowców powstała w XIV i XV wieku w epoce Timurydów, gdy Samarkanda była sercem imperium. Ściany i kopuły pokrywa oszałamiająca ceramika, turkusy, kobalty, biel i kaligrafia, dzięki czemu miejsce wygląda bardziej jak galeria sztuki niż cmentarz. Chowano tu krewnych Tamerlana oraz ludzi z najwyższych warstw, arystokrację wojskową i religijną. Nazwa Szachizinda tłumaczy się jako żywy król. Związana jest z pewną legendą. Otóż w VII wieku przybywa do Samarkandy Kusam ibn Abbas, krewny proroka Mahometa, by szerzyć islam. Zostaje ciężko ranny przez niewiernych, trafia do studni lub jaskini i znika na oczach oprawców w głąb podziemnego świata, gdzie podobno żyje do dziś.
To nasz ostatni dzień w Samarkandzie. Opuszczałem przemigły hotel w Samarkandzie, Status Inn, z super miłą obsługą, fajnymi pokojami. Прощаемся тогда. Пока, до свидания. Tradycyjnie Yandeksem docieramy na dworzec. Lokujemy się do pociągu, który o 17:45 zabierze nas do Buchary, kolejnego pięknego miasta Uzbekistanu i dawnego jedwabnego szlaku. A co w Bucharze? Imponująca cytadela Ark, kompleks Poi Kalon, wizytówka Buchary, mauzoleum Ismaila Samaniego z X wieku, jeden z najcenniejszych zabytków tego miasta, i najbardziej oblegane fotograficznie miejsce, pomnik Nassereddina Hodży. Niepowtarzalny koncert uzbeckiej muzyki. I jak zawsze, trochę historii i ciekawostek.